Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy jechali pociągiem EN57, tak zwanym kibelkiem. Ja tutaj już mam przygotowany taki bardzo... O matko, to nie to. Sekunda. Maszynisty. Anuluj. Moment. Ładny. Tenże. Taki ładny, biały. EN57, 65 metrów, 126 ton. Prędkość maksymalna konstrukcyjna 110 km na godzinę. Kopiuję sobie te informacje, bo mi się przydadzą do analizy. I wybierzmy sobie na przykład Sandomierz EZT. Przed chwilą tam byłem, więc przywitam się z dyżurnym, że witam ponownie. Ok. Analiza, czyli EN57. Niekoniecznie musimy pisać, że jest ładny, chociaż to prawda, zaraz Wam pokażę. 65 metrów długości, 126 ton wagi, prędkość maksymalna 110, rodzaj pociągu przyspieszony osobowy. Proszę, rozkład jazdy 30 minut plus minus. Dlaczego ładny? No bo wygląda tak. Bardzo ładny, taki retro. Ok, jesteśmy na bocznicy, czyli będziemy manewrować. Trzeba by włączyć światła manewrowe, czyli jedno białe światło po stronie maszynisty. Wracamy do naszego EN57, zmieniamy kabinę, wstawiamy to światło również po stronie maszynisty, jedno białe, wracamy. Ustawiam nastawnik jazdy do przodu, luzuję hamulec, podaję sygnał baczność przed ruszeniem i ruszę. Jest taka fajna wajcha. Zapewne dyżurny ruchu kieruje nas prosto w perony. Prędkość maksymalna podczas manewrów to 25 km na godzinę. Za zgodą dyżurnego może być 40 km na godzinę. Wskaźnik nakazujący podać sygnał baczność ze względu na przejazd kolejowy. Ok, zatrzymujemy się tak, żeby widzieć semafor wyjazdowy. To jest chyba tutaj. Tak, tu jest. Więc ja sobie jeszcze troszkę podjadę. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Otwieramy drzwi. Pokażę, jak to wygląda z tej strony. Mamy otwarte drzwi. I teraz tak. Jak dostaniemy rozkład jazdy, zapytamy się, czy jedziemy w stronę, w którą wjeżdżaliśmy, czyli tam,
czy będziemy jechać w tamtą stronę, czy będziemy jechać w tą stronę. Myślałem się, że w tą, więc pozwolę sobie już ustawić oświetlenie, najwyżej będę je zmieniał. Albo dobra, zapytamy. Wyjazd w stronę tę, którą wjechałem. Peron. Ta. Ok, to skoro ta, to ta. Czyli tak, mamy to światełko ustawione. Musimy ustawić wszystkie trzy na białe w stronę, którą będziemy jechać. Robimy to klawiszem. Tak, robimy to klawiszem I, klawiszem U oraz klawiszem Y. Wchodzimy do kabiny. Ustawiamy nastawnik jazdy na neutralny. Zmieniamy kabinę. I tutaj wyłączamy klawiszem I światło białe, a klawiszem Shift I oraz Shift Y ustawiamy światła czerwone. Wracamy do kabiny, zmieniamy kabinę, ustawiamy nastawnik jazdy naprzód i praktycznie jesteśmy gotowi do jazdy. Możemy minimalnie jeszcze zmniejszyć hamowanie. Czekamy na semafor pozwalający nam wyjazd ze stacji, a przede wszystkim czekamy na to, żeby była odpowiednia godzina wyjazdu. Nie możemy wyjechać przed tą godziną, ponieważ mamy pociąg pasażerski. Pociąg pasażerski obowiązuje ta godzina odjazdu. Kilka słów o hamulcu, bo potem może być problem, żeby to wyjaśnić. Hamulec w EN57 działa w ten sposób, że mamy jakby trzy główne stany: luzowania hamulca i zwiększania hamulca. Zwiększanie hamulca oraz luzowanie możemy zatrzymać, ustawiając w pozycji N, czyli żeby zmniejszyć o połowę hamulec, muszę przytrzymać R, puścić i ustawia się N. Zluzuję do końca. Aby zahamować z siłą do połowy możliwej, czekam chwilkę i zatrzymuję wzrost siły hamowania. Czyli tymi pozycjami R i B zmieniamy tak naprawdę możliwość zwiększania bądź zmniejszania siły hamowania. Teraz kilka słów o rozkładzie jazdy. Żeby był lepiej widoczny, może zrobię tak. Prędkości drogowe, tak naprawdę prędkości, które nas obowiązują, to znaczy jeśli prędkość drogowa byłaby większa, a pewnie w Czerminie jest, niż nasze konstrukcyjne 110, to i tak tutaj zobaczymy 110. W Sandomierzu prędkość drogowa wynosi 90, potem przechodzimy do scenerii Czermin i kończymy w Tarkowicach, nie, w Tomysłowie kończymy. Czyli mamy Sandomierz, Czermin, Tarkowice, Tomysłów. Te scenerie będziemy przez nie jechać. Zbliżamy się powoli do 19:50. Spodziewam się w najbliższym czasie zmiany semafora na wyjazdowy. To właśnie nastąpiło. Jeżeli dobrze widzę, u góry jest zielone światło, na dole jest żółte, bez pasa kolorowego w postaci pasa pomarańczowego bądź zielonego, co oznacza, że jedziemy z ograniczeniem 40 km na godzinę, a następnie za rozjazdami będziemy mogli jechać pełną dozwoloną prędkością, czyli 90. Mamy godzinę 19:50. Luzujemy hamulec, zamknąłem drzwi. Jedziemy. Światło pomarańczowe na dole oznacza ograniczenie do 40, z pasem pomarańczowym do 60, a z pasem zielonym do
troszeczkę za szybko. A z pasem zielonym do 100. Zareagowałem dość gwałtownie, troszkę za gwałtownie. Mamy znak oznaczający prędkość drogową do 90 km na godzinę. Prawdopodobnie minęliśmy wszystkie rozjazdy. O, powiedzmy. Więc możemy jechać z prędkością maksymalną, czyli drogową, czyli 90. To, co tu widzimy, to są systemy. Jeden to jest czuwak, drugi to jest SHP. SHP jest po lewej, czuwak po drugiej. Jeden z systemów włącza się co chyba minutę, sprawdzając czujność maszynisty, a drugi system włącza system, kiedy mijamy elektromagnes przy torach. Zbliżamy się do 90 km na godzinę. I generalnie czuwak oraz SHP działają tak, że zapalają lampkę, ona się świeci przez krótki czas. Jeśli jej nie zbijemy tym oto przyciskiem, to zaczyna być słychać sygnał dźwiękowy. Ten sygnał dźwiękowy, jeśli nie zostanie zbity w krótkim czasie, powoduje samoczynne awaryjne zatrzymanie pociągu, o czym uzyskaliśmy prędkość 90 na godzinę. Zadaną moc ustawiam na 0. Weryfikuję, czy prędkość nam się zmniejsza. Zmniejsza to oznacza, że pociąg powoli zwalnia. Gdyby była sytuacja taka, że jedziemy z górki, no to w tym momencie mogłoby być tak, że ta prędkość nam się będzie zwiększać mimo braku zadanej mocy. Zapewne to jest stacja Czermin Południe, właściwie to przystanek osobowy, nie stacja. I tam był ustawiony sygnał S1 stój, no ale mamy chyba podany zielony. Tak, więc zwiększam moc. Czermin Południe nie mamy postoju żadnego, więc jedziemy dalej. Ok, pozwolicie, że sobie przybliżę troszeczkę, ponieważ chcę troszkę wcześniej z wyprzedzeniem widzieć, co się dzieje, co mnie czeka, jakie wskaźniki w zmianie prędkości mijam, lepiej widzę czuwak i SHP.
Ok, światło pomarańczowe, co oznacza jazda z najwyższą dozwoloną prędkością, ale następny semafor na stój. Jest tak dlatego, że wjeżdżamy w stację Czermin, gdzie mamy postój handlowy i dyżurny ma obowiązek ustawić nam sygnał S1 stój. Zmniejszam siłę hamowania. Zapytałem, czy są jakieś zalecenia na wjeździe do Tarkowic. Nie ma. Wcześniej dostałem informację o tym, że uważaj na wjeździe do Tarkowic, jedziesz na szlak BO, który ma rozerwane tory. Brzmi co najmniej ciekawie. W Czerminie powinniśmy mieć odjazd 5 po. Ciekawe, czy to się uda. Trochę zmniejszę siłę hamowania, otworzę drzwi. Nie widzę dokładnie, ale zdaje się, że semafor jest ustawiony na stój. Może wyjdę, zobaczę lepiej. Rozumiem więcej. Tak, stój. Nie wiem, czy odjedziemy, czy nie, bo jest ewidentnie jakiś problem z podłączeniem dyżurnego do naszej scenerii. Mogę się porozumieć z wszystkimi dyżurnymi ruchu za pomocą polecenia SWDR. Mogę ustawić dyżurnego automatycznego i chyba to zrobię. Wirtualny dyżurny zainicjowany poprawnie. Mamy tam zielone. Zapomniałem zadzwonić z tego wszystkiego. Dobra, jedziemy. Kiedy mi wolno tak zrobić? Wolno mi tak zrobić wtedy, kiedy wiem, że jeszcze nie wyjeżdżam ze scenerii. Będę wyjeżdżał w momencie, kiedy będę mijał Czermin Podgórze. Ponieważ nie mam informacji zwrotnej od dyżurnych ruchu, domyślam się, że problem leży w tym, że są jakieś prace prowadzone w grze. Mamy zielone, bez ograniczenia prędkości w dolnej części semafora, czyli możemy jechać 110 km na godzinę. Czyli do momentu, kiedy dojdziemy do Czermina Podgórze, możemy jechać dalej, ale za tym przystankiem osobowym to nie jest dobry pomysł wjeżdżać na scenerię następną, ponieważ dyżurny może nas się po prostu nie spodziewać. Dopóki nie ustalimy z nim, nie powinniśmy wjeżdżać na następną scenerię.
OK. Ograniczenie w poborze prądu. Kolejne znaki, które mówią, pierwszy mówił o tym, że zakaz poboru prądu, drugi mówił o tym, że jeżeli jedziemy lokomotywą, to możemy pobierać prąd, a trzeci mówił o tym, że dopiero jeśli jesteśmy elektrycznym zespołem trakcyjnym, to dopiero wtedy ten prąd pobierać możemy. My jesteśmy elektrycznym zespołem trakcyjnym, dlatego dopiero po trzecim z tych znaków możemy pobierać prąd. Dobra, zbliżamy się do posterunku osobowego Czermin-Podgórze. Ja się po prostu przed nim zatrzymam, a nie chcę się zatrzymywać w przystanku osobowym, ponieważ nie mamy tam postoju. Dla pewności. Wywołamy Tarkowicę, zobaczymy, czy mamy odpowiedź z Tarkowic. Ale wiecie co, zanim to sprawdzę, zanim się zapytam, jeszcze jedną rzecz mogę zrobić. Mianowicie mogę sprawdzić na stacjowniku, jak wygląda sprawa dostępnych scenerii. No są scenerie. Tarkowice są. No nic, spróbujmy. No niby Tarkowice są online. Dziwna sytuacja, jak zwykle. Nie mogę nagrać normalnego odcinka, zawsze się coś musi skisić. Poprosiłem Tomysłów, czyli następną stację, która jest w rozkładzie, żeby się zgłosiła. Nie no, coś jest ewidentnie nie tak. Powinno to wyglądać w ten sposób, że pytam Tarkowic, czy można z OFA. Tarkowice mi mówią tak albo nie, poczekaj. W momencie, w którym
mam pozwolenie na wjazd na Tarkowice, no to ruszam, jadę i wjeżdżam na scenerię Tarkowice. Tylko musi dyżurny jakby wyrazić na to zgodę, jeśli jadę ze scenerii, która nie ma dyżurnego obecnego. Dobra. Tarkowice albo Tomysłów, usuń cieni, skład jazdy, tu zakwitnę. Dobrego. No nic. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że ten film Was czegoś nauczył. Przepraszam za to, że nie jest to normalny, klasyczny przejazd, ale uwierzcie mi, tyle razy już nagrywałem ten film i tyle razy coś poszło nie tak, że stwierdziłem, że wrzucam to, co jest. Wrzucam to, co jest. To jest też ciekawa, nietypowa trochę sytuacja w Train Driverze. Nie wiem, co tu się podziało, czemu Tomysłów i Tarkowice mi nie odpowiadają, powinni to zrobić. Nie wiem, nie widzę, co robię, więc trudno mi powiedzieć. No i widzicie, no, zmiana sytuacji. Czyli poprosiłem Tarkowice lub Tomysłów, żeby mi usunęli rozkład jazdy, bo tu zakwitnę. Pożegnałem się z nimi, potem otrzymałem informację od Tarkowic, że mogę jechać do nich, mam pozwolenie. Więc napisałem to jadę, nie napisałem tego na SWDR-ze, więc on tego nie widział. Natomiast no, z następnej scenerii Tomysłowa mam informację, że został rozkład jazdy usunięty. No, skoro został usunięty, to nie ma sensu dalej jechać. No więc napisałem to dobrego papa. Mamy usunięty rozkład jazdy, więc nie wjeżdżamy na następną scenerię. Mam prośbę, jeśli możecie, polubcie ten film, dajcie jakiś komentarz, możecie zadać jakieś pytania albo podzielić się swoimi opiniami. Chodzi o to, żeby rozkręcić algorytm YouTube'a, żeby gdzieś te moje filmy się powoli przebijały, a przede wszystkim danie łapki w górę i ewentualnie komentarz jest dla mnie motywatorem do dalszej pracy. Pokazuje mi, że to, co robię, ma sens i że jest to dla kogoś istotne i ktoś się z tego czegoś uczy, bądź ma z tego jakiś fan. Więc jak możesz, zostaw łapkę w górę, będę wiedział, że ta treść Ci się podoba i że warto robić kolejne odcinki. Dzięki wielkie, dobrego, do zobaczenia.